W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jakie zmiany czekają właścicieli pojazdów zabytkowych, klasycznych czy unikatowych w nadchodzącym roku 2024. Dla właścicieli pojazdów na czarnych tablicach rejestracyjnych powiem o możliwościach zachowania ich w 2024 roku. Dla właścicieli pojazdów, którzy sprowadzają pojazdy spoza Unii Europejskiej, o ich nowych obowiązkach, o nowym terminie złożenia wniosku o rejestrację dla przedsiębiorców, którzy trudnią się handlem pojazdami. Opowiem o nowych karach dla właścicieli pojazdów w 2024 roku. Poruszymy kwestię tematu martwych dusz, czyli co dalej w czerwcu 2024. O zniesieniu obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu w Wydziale Komunikacji. Wioletta Rolewska, od 19 lat zajmuje się pośrednictwem w rejestracji pojazdów. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Czeka nas kilka istotnych zmian w 2024, bo już od 1 stycznia zaczynają obowiązywać nas nowe przepisy. Od 2020 roku do końca tego roku 2023 mieliśmy opcję zapis w ustawie, gdzie mogliśmy zgłaszać nabycie pojazdu, czyli nie musieliśmy go przerejestrowywać. Informowaliśmy tylko Wydział Komunikacji, że pojazd został nabyty. Przepis ten zmienia się z 1 stycznia 2024 roku i ten przepis kompletnie znika. Będziemy mieli obowiązek przerejestrowania. Dlaczego? Ja osobiście uważam, że przepis był niewypałem, ponieważ pojazdy nie były w ogóle przerejestrowywane. Rzadko kto zgłaszał się do Wydziału Komunikacji i przerejestrowywał pojazd na siebie i uzyskiwał na swoje imię i nazwisko dowód rejestracyjny. Zgłaszał tylko nabycie. Moim zdaniem ustawa ta została zmieniona. Wykreślono punkt zgłoszenia nabycia pojazdu z uwagi na to, że była to usługa, czy nie pobierano żadnych opłat za zgłoszenie nabycia pojazdu. Przerejestrowanie to kwota w tej chwili 66 zł, która będzie wpływała do budżetu państwa. Jeżeli chodzi o zmianę tych przepisów, to dotyczy to wszystkich pojazdów, które będą nabyte, kupione od 1 stycznia 2024. Jeżeli chodzi o zbycie pojazdu, czyli jeżeli sprzedamy pojazd, to mamy obowiązek 30-dniowy i tak jest do tej pory. Co się różni? Różni się to, że w tej chwili mamy karę od 200 do 1000 zł i to tak naprawdę urząd decydował o kwocie, jaką będziemy mieli płacić kary za to, że nie wywiązaliśmy się w tym terminie 30-dniowym. Natomiast jeżeli chodzi o zbycie, jakie dokonamy w styczniu już 2024, to jest stała kara dla wszystkich 250 zł. Więc jeżeli zależy nam na tym, żeby nam 250 zł, czy 500, czy 1000 zł zostało na fajne wakacje w 2024, to powinniśmy się wywiązać w terminie 30-dniowym zbycie, przerejestrowanie pojazdu w przypadku osób fizycznych, czy też przerejestrowanie, rejestracja pojazdu przez firmy trudniące się handlem pojazdami w ciągu 90 dni. Jest to spore utrudnienie dla osób, które sprowadzają pojazdy spoza Unii Europejskiej. Wiemy, jak to jest, sprowadzając klasyka spoza Unii, czy ze Stanów, czy z Japonii. Te pojazdy wymagają często długotrwałej renowacji. Nie jesteśmy w stanie tych pojazdów zarejestrować w ciągu 30 dni, bo najzwyczajniej w świecie w większości nie jesteśmy w stanie wykonać badania technicznego, które jest potrzebne do Wydziału Komunikacji. Co zatem? Musimy się przygotować na koszty. Jeżeli nie zarejestrujemy pojazdu sprowadzonego z USA w ciągu 180 dni, to wtedy mamy karę do 1000 zł. Jeżeli pójdziemy poza ten termin, czyli zarejestrujemy go w 200 dniu od daty sprowadzenia pojazdu, to wtedy płacimy 2000 zł. Takich kar jeszcze nie było. Cały czas, do tej pory, od 2020 roku do teraz, te pojazdy jakby nie podlegały w ogóle weryfikacji i nie miało to znaczenia w Wydziale Komunikacji, jaka jest data sprowadzenia tego pojazdu, bo przepis tego nie widział. To jest olbrzymia zmiana, jeżeli chodzi, bo wiemy, jak to jest, że pilnowaliśmy terminów pojazdów nabytych w Polsce czy nabytych w Unii Europejskiej, natomiast wszystkie pojazdy spoza Unii po prostu sobie stały i były, że tak powiem, odkładane na drugi tor i były robione w drugiej kolejności, bo tak pozwalały przepisy. Co za tym idzie? Będziemy mieli co najmniej 2000 zł droższe samochody za jakiś czas, bo tą opłatę, tą karę każdy, który to będzie sprowadzał, będzie musiał zapłacić. Dopisano jeszcze jeden punkt, o którym wiadomo, że jest, natomiast
nie był sprecyzowany do końca, czyli nie było połączenia. Istotną rzeczą jest to, że jeżeli w Wydziale Komunikacji składaliśmy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu, często, co nie powinno tego być, różniła się to datą, jaką wpisywaliśmy na deklaracji akcyzowej, gdzie podawaliśmy termin przekroczenia granicy. Teraz jest jeden przepis, który mówi, że te dwie daty muszą być zgodne, czyli trzeba się dobrze zastanowić, co tam napisaliśmy w Urzędzie Celnym, a co składamy w Wydziale Komunikacji, żeby to było spójne, bo jeżeli powstał taki przepis i został zapis zrobiony, to na pewno to będzie weryfikowane. Nowe przepisy wchodzą od 1 stycznia 2024 roku. Natomiast jeżeli pojazd kupimy w tym roku, 1 grudnia, i nie zgłosimy nabycia tego pojazdu, udamy się na przykład 10 stycznia, to pomimo zmian tych przepisów liczy się data nabycia naszego pojazdu. Czyli będzie nas obowiązywała kara od 200 do 1000 zł, mamy termin 30-dniowy, firmy prowadzące działalność gospodarczą związane z obrotem pojazdami mają 30 dni, więc to jest bardzo ważna, istotna informacja. Między innymi do tych, którzy do końca planują kupić pojazd na czarnych tablicach rejestracyjnych. Niestety czarnych tablic zniknie dla osób, które kupią taki pojazd po 1 stycznia 2024 roku. W tym momencie trzeba będzie dokonać przerejestrowania w ciągu 30 dni i co trzeba będzie zrobić? Trzeba będzie wymienić tablice rejestracyjne z czarnych na białe. Jest to w tej chwili już zapisane w obecnym systemie, jeżeli chodzi do zmiany właściciela, to musimy dokonać zmiany tablic rejestracyjnych. Furtką na ten czas jest to, że możemy zgłaszać nabycie pojazdów, czyli zachowujemy czarne tablice, stary dowód rejestracyjny na poprzedniego właściciela, zgłaszając nabycie w Wydziale Komunikacji, jesteśmy w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów, zgłoszeni jako nowi właściciele, co pozwala poruszać się nam pojazdami na czarnych tablicach rejestracyjnych. Taką ogromną rewolucją, jaka czeka nas w przyszłym roku, to jest to, że dla wszystkich pojazdów, które zostały zarejestrowane przed 14 marca 2005 roku, a nie są za nie opłacane ubezpieczenia UC, czy nie ma ważnych badań technicznych, jest to, że urząd wycofa taką rejestrację z ustawy, z automatu już 10 czerwca 2024 roku. Co to jest i jak to jest? To jest tak, że jeżeli mamy pojazd, który jest tak zwaną martwą duszą w systemie CEPiK i nie płacimy za niego ubezpieczenia OC, bo pojazd nie jeździ, co nie jest tak naprawdę faktem, bo jeżeli pojazd nie ma 40 lat, to mamy obowiązek płacenia ubezpieczenia OC, czy nie ma badań technicznych, wtedy urząd z automatu będzie wycofywał taki pojazd z ewidencji. Tym samym nie będziemy mieli pojazdu zarejestrowanego. Ustawodawca jednak przewiduje taki punkt, gdzie będzie można pojazd zarejestrować ponownie, czyli będzie trzeba przejść badanie techniczne, trzeba będzie ubezpieczenie OC zawrzeć, żeby ten pojazd ponownie zarejestrować. Co jest istotną jeszcze informacją, że do 14 marca 2024 wszystkie wydziały komunikacji otrzymają od Ministerstwa Cyfryzacji z systemu CEPiK wszystkie pojazdy, które od 10 lat nie mają żadnego ruchu na koncie, czyli nie mają ani żadnych zapisów, zmian współwłaścicieli, właścicieli, wykreśleń, wpisania haka, wykreślenia haka, dopisania właściciela czy wykreślenia współwłaściciela. Te martwe dusze, tak zwane od wielu, wielu lat, które podnoszą statystyki i mówią nam o tym, że w Polsce średnia wieku pojazdów, które jeżdżą, to 20 lat, co jak wiemy, idąc nawet na spacer, że jest to niemożliwe, bo jeżdżą znacznie nowsze samochody, to powoduje, że te statystyki w Unii Europejskiej, gdzie są przedstawiane, są bardzo zaniżone i mówi się, że Polacy jeżdżą 20-letnimi samochodami, co jest oczywiście nieadekwatne do sytuacji, jaka się dzieje na polskich drogach. Co zrobić w takim przypadku? No w tym przypadku trzeba odkopać dokumenty i zapłacić chociażby OC, czy wykonać jakikolwiek ruch w systemie CEPiK
Można zawsze dopisać współwłaściciela, żonę, albo mamę, albo tatę, albo nawet teściową można dopisać, żeby był ruch w cepiku. Wtedy system nie wychwyci tej martwej duszy i pojazd będzie dalej miał status zarejestrowanego. Ciekawą informacją jest to, że jeżeli Wydział Komunikacji otrzyma taką listę, może, a nie musi, wywiesić tak zwane obwieszczenie, czyli listę tych pojazdów, które są tak zwanymi martwymi duszami. My jako właściciele tych pojazdów mamy okres 3 miesięcy, żeby się w jakikolwiek sposób do tego ustosunkować, żeby pojazd nagle się nie stał martwą duszą w systemie CEPiK. Jeżeli jesteś właścicielem pojazdu, którego trzymasz w stodole ponad 10 lat, masz na nim czarne tablice, ale tak naprawdę nie zależy Ci na nich zachowaniu, to tak naprawdę nie musisz wykonywać żadnego ruchu, dlatego, że jeżeli pojazd zostanie Ci wykreślony z urzędu, to będziesz mógł go ponownie zarejestrować, przechodząc badanie techniczne. Czyli jeżeli pojazd spełni warunki do poruszania się po drogach, to wtedy będziesz mógł ponownie zarejestrować pojazd, tracąc te czarne tablice, ale podjąłeś decyzję, że Ci na nich nie zależy i przerejestrujesz ten pojazd na białe tablice rejestracyjne. Tym samym nic nie tracisz, czyli nie biegasz teraz do 10 marca czy do 10 czerwca, nie załatwiasz haku, czy nie robisz badań technicznych, nie płacisz OC za pojazd powyżej 40 lat, bo tak mówi ustawa, że takie pojazdy są zwolnione z opłacania ubezpieczenia OC, tylko spokojnie sobie dalej ten pojazd w tym garażu czy w tej stodole trzymasz, czekasz na lepsze czasy, albo po prostu jak będziesz miał auto skończone, czy będziesz chciał je sprzedać, czy będziesz się nie chciał przejechać, wtedy będziesz mógł ponownie ten pojazd zarejestrować. Wygaśnięcie decyzji o rejestracji nie dotyczy pojazdów zabytkowych, ale to nie jest tak, że to są wszystkie pojazdy zabytkowe, tak jak w tej chwili to nazywamy, tylko sprecyzowane z przepisami, co to jest pojazd zabytkowy. Czyli pojazd zabytkowy, który ma powyżej 30, w niektórych rejonach Polski powyżej 35 lat, minęło 15 lat od zakończenia produkcji i ma co najmniej 75% zachowania oryginalnych części. Taki pojazd, żeby nie został wykreślony, powinien być zarejestrowany na żółte tablice rejestracyjne, czyli konserwator zabytków i żółte tablice. Jeżeli mamy taki pojazd, a jest zarejestrowany na białych bądź na czarnych tablicach rejestracyjnych, to niestety może dojść do wykreślenia tego pojazdu z systemu CEPiK. Jeżeli masz stary dowód rejestracyjny, masz ciągłość badań technicznych, a nie wymieniłeś dowodu rejestracyjnego, z tego takiego z lat 80. pomarańczowego albo takiego jasno-brązowego z lat 90., to możesz to uczynić teraz, wykonując w swoim Wydziale Komunikacji. Czyli jeżeli ważne jest to, jeżeli nie zmieniłeś miejsca zamieszkania i ten dowód, jaki jest na Ciebie, jest w tym Wydziale Komunikacji, w którym obecnie zamieszkujesz, czyli gdzie podlegasz według miejsca zamieszkania, to możesz wymienić ten dowód rejestracyjny na nowy dowód rejestracyjny, tym samym wykonujesz ruch na koncie i system nie wyłapuje Cię jako pojazdu martwa dusza. Do tej pory, żeby zgłosić zbycie pojazdu przy 2 współwłaścicielach, należało być w dwójkę w Wydziale Komunikacji, albo jedna osoba udawała się do Wydziału Komunikacji celem złożenia wniosku o wyrejestrowanie tego pojazdu, druga musiała dawać pełnomocnictwo. Od 1 stycznia 2024 dla tych wszystkich pojazdów, które zostaną nabyte w nowym roku, może to zrobić jeden ze współwłaścicieli. W praktyce oznacza to, że ta druga osoba nie pójdzie do Wydziału Komunikacji, będzie mogła to zrobić jedna. Kwestia, jak będą przebiegały te sprawy, bo wiemy, ja przez wiele lat pracy spotkałam się z sytuacjami, gdzie mąż podpisał za żonę, a żona nie wiedziała, albo odwrotnie. Wtedy kończyło się to na sprawach sądowych. Czy to jest dobre rozwiązanie? Nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Ważną rzeczą jest to, że kary przy tym, jak jesteśmy współwłaścicielami pojazdu, są dzielone na nas solidarnie. Czyli jeżeli ja jestem właścicielem pojazdu i moja mama i nie zgłosimy terminu w terminie 30 dni, dostajemy karę 250 zł, to ja dostaję 125 zł, no i mamusia 125 zł, z czego na pewno nie będzie zadowolona. Więc trzeba pilnować tego, że bierzemy odpowiedzialność za to solidarnie, czyli jeżeli nie zgłosimy, nie powiadomimy urzędu o zbyciu pojazdu czy o zakupie pojazdu w terminie, to ta kara, jaka zostanie na nas nałożona, jest dzielona solidarnie na wszystkich współwłaścicieli. Czyli jeżeli będzie 5 współwłaścicieli, to ta kara będzie podzielona adekwatnie
do każdego proporcjonalnie na 5. Czyli jeżeli dostaniemy 1000 zł, to każdy dostanie po 200 zł kary pieniężnej za niewywiązanie się w terminie. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.